prostu szybko nagrywajmy. No, mamy rozpisane, to powinno pójść sprawnie, nie? Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ej. Który będzie o... Dzisiaj poświęciliśmy naszym instrumentom elektrycznym, ponieważ opowiedzieliśmy o wszystkich instrumentach Percivala, tego folkowo-historycznego, a nie mówiliśmy jeszcze o tym, na czym gramy w Percivalu Schuttenbachu. Trzy pytania. To... Jak już się stało to tradycją, najpierw 3 pytania od Was. Deromanek 100 pyta się, czy mamy coś przeciwko nagrywaniu naszych koncertów i wrzucaniu ich do sieci. I tutaj zaskoczę Was, ponieważ większość muzyków zespołów zawsze deklaruje, że walka z piractwem i takie tam bzdety. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. These anti-piracy ads are getting really mean. My nie walczymy z piractwem, sami się piracimy. I nie mamy nic przeciwko wrzucaniu nagranych koncertów przez Was. Poza jedną sprawą, dosyć istotną. O wiele lepiej jest, jeżeli w sieci znajdują się koncerty nagrane w dobrej jakości, z dobrym dźwiękiem, ponieważ to oglądają często ludzie, którzy wcześniej nie widzieli koncertów. Więc taki apel do Was wszystkich, którzy nagrywacie i wrzucacie to potem na YouTube'a na przykład. Miejcie odrobinę takiej samokrytyki, jak coś strasznie kaszaniasto brzmi, to tego po prostu nie wrzucajcie, a jak uda Wam się fajny dźwięk osiągnąć, to wtedy jak najbardziej, nie ma problemu. Zostawiam to kwestię Wam, samym Waszym sumieniom. Istotnym aspektem jest też to, żeby w trakcie tego nagrywania, rejestrowania tego, co się dzieje na scenie, żebyście nie przeszkadzali innym słuchaczom, nie zasłaniali im, bo wiecie, no każdy przyszedł, żeby zobaczyć, żeby się pobawić i dobrze by było, żeby wszyscy wyszli zadowoleni, a nie żeby ktoś się wkurzał przez Was, że nie może zobaczyć. Dlatego po prostu odłóżcie te telefony i się bawcie z nami razem i już. Tak? Tak. Najlepiej po prostu tak zrobić. I jak chcecie, to nagrywajcie, tylko róbcie to dobrze i nie przeszkadzając innym. Ukrytą kamerą. Monika Łojba pyta, skąd pomysł na nasze stroje? Kasiu, skąd pomysł na nasze stroje? Ojoj, to długa historia, nie mamy miejsca na to, żeby odpowiadać, ale tak w skrócie. Zaczęło się od tego, że nie mieliśmy w ogóle żadnych strojów. Na początku naszej historii występowaliśmy po prostu tak, jak staliśmy, wchodziliśmy na scenę. Tak, i było tak. Potem z czasem stwierdziliśmy, no może jednak warto by było coś tam się przebrać. No i tak to powoli, stopniowo, żeśmy tutaj pracowali nad tymi strojami. Przede wszystkim uważamy, że skoro Wy płacicie za bilety i chcecie zobaczyć fajne widowisko show, no to nie możemy wyglądać, jakbyśmy właśnie wyszli z kolejki po żeberka. Tym bardziej, że zakładając projekt Percival historyczny, gdzie gramy w muzykę wczesnośredniowieczną, ubieramy się też jak ludzie z tamtego okresu, czyli rekonstruujemy ludzi mieszkających 1000 lat temu. Automatycznie przeniosło też na Percivala Schuttenbacha. Dużą rolę w naszych strojach, w tworzeniu naszych strojów odegrała Chris, która kiedy przyszła do zespołu, to bardzo się tym zajęła i sama szyła wiele różnych strojów, nie tylko dla siebie, ale i dla nas, i trochę nas tym zaraziła, także my też potem się tym zajmowaliśmy. No i jeżeli pytasz, kto to robi, no to najczęściej robimy to sobie sami, chociaż coraz częściej myślimy o tym, żeby gdzieś zamówić, dać zarobić jakimś rzemieślnikom i pójść na jakiś wyższy poziom z tymi naszymi strojami. Na pewno tak zrobimy przy okazji najnowszej trasy, czyli dzika tura. Dzika porzeczka. Druga tura. Trasa, na którą zapraszamy. Michał Burchacki pyta, czy jest coś, czego nie lubimy. Co nas różni, czego nie lubimy, a nie, że tylko cały czas mówimy, co jest fajne. Bo ważne jest, że czego nie lubimy, a przez co ludzie na nas krzywo się patrzą, czyli że coś jest wbrew powszechnie akceptowanym regułom, nie wiem. Ja nie lubię filmu Race na przykład. I ludzie się dziwnie na mnie patrzą, jak to mówię.
ale jakoś no nie lubię. Tak samo nie lubię zupy pomidorowej, znaczy inaczej, nie lubiłem zupy pomidorowej i też zawsze mierzyli mnie wzrokiem, co to w ogóle, skąd się wziął ten koleś, ale ostatnio polubiłem, nie wiem czemu. A ja nie lubię pomidorów, a za to zupę pomidorową uwielbiam, więc... Cała Kasia. Pomidorów nie, a chyba, że są zabite, zamordowane i zrobione z nich Mogą być przecier. usyszone ewentualnie i zalane dużą ilością oleju. Ja jeszcze nie lubię galaretki, tak zwanej zimnych nóżek. Nie cierpię. Bo nie jadłeś dobrej. O, właśnie, to jest przykład idealny. Jadłem wszystkie, znaczy Nieprawda. jakie jadłem. Znaczy dużo ich nie zjadłem, bo nie lubię, ale żadna mi nie przypadła do gustu. No ja nie wiem, czy mogę się przyznać, bo kiedyś w przedszkolu ja tak bardzo nie lubiłam pomidorów, a zawsze były na kanapkach, a to nie było czasy, że można było powiedzieć, że o, moje dziecko nie je tego albo tamtego. Nie ma, wszystko trzeba jeść. Więc ja musiałam jeść pomidory. Znaczy nie jadłam ich, po prostu chowałam je po kieszeniach, a potem wyrzucałam w toalecie. No, tak się przyznam teraz po latach. No. Takie to właśnie są sytuacje. Takich rzeczy nie lubimy. O. Teraz rozstrzygnięcie konkursu. Konkurs dotyczył najlepszego, najładniejszego tłumaczenia wyrażenia zryć beret. I było tam parę propozycji. Ja sobie przejrzałam wszystkie i postanowiłam wyróżnić, i tu przeczytam z kartki, żeby nie było wtopy. Andres Tassara. Brzmi tajemniczo. Wygrał tam, była niespodzianka do wygrania i dalej jest niespodzianka, jeszcze nie zdecydowałam, co to będzie, więc będzie niespodzianka. Odezwij się do nas, jak już będą napisy i będziesz wiedział, że wygrasz, że wygrałeś, to odezwij się do nas i coś Ci wyślę fajnego wtedy. A powiedz, co wygrało? Jak po angielsku jest zryć beret? No właśnie, ja wybrałam tę odpowiedź dlatego, że tam było dużo różnych możliwości. Ja sobie je wszystkie zapisałam i będę z nich korzystać, ale w tym momencie nie pamiętam, więc wiecie. Czyli mogę już oficjalnie, legalnie mówić zryć beret. Lepiej... Dobra, A Kasia ma na to mnóstwo. a ja mam na to sposobów. mnóstwo, tylko wiesz, zawsze trzeba wykminić, o który to akurat z tych... Dużo jest pracy. Bo na przykład można zryć główkowanie. beret z antenką, ale też można zryć beret taki, co się rzuca nim, że jest rzut beretem. No właśnie, a jakby przetłumaczyć... Rzut beretem. Talk to the hand. To nie, to jest poza konkursem, ale może ktoś by miał, bo my kiedyś się śmialiśmy, że jesteśmy oddział zrytych beretów. To jakbyście to przetłumaczyli? Bo to był desant do wewnątrz. Tak. Następny konkurs. Nie, następnego konkursu nie ma. Następny Koniec będzie w konkursu. następnym odcinku. Koniec konkursów. Dzisiaj nie ma konkursu, bo Nagrody nam się skończyły. no, musimy Nawet te dorobić nagrody. niespodziankowe. Dorobimy nagrodę i za 2 tygodnie będą znowu konkursy. Zapraszamy. Tak jak wspomnieliśmy na początku, chcieliśmy Wam opowiedzieć o instrumentach elektrycznych i nie możemy zacząć bez najważniejszego, najbardziej charakterystycznego dla nas instrumentu, czyli wiolonczeli, a jeszcze dodatkowo dlatego jest charakterystyczny, że jest to tak zwana cicha wiolonczela, czyli elektryczna. Kasiu, pokażesz? Nawet w nazwie ma cicha, że jest cicha, bo nazywa się Yamaha, to jest wiolonczela Yamahy, model SVC 110 Silent Cello. I mam ją już bardzo długo, chyba w 2001-2002 jakoś tak została zakupiona. Kasia robiła z nią wszystko. Tutaj zaraz Marcin Wam domontuje zdjęcie, co na przykład robiła z tą wiolonczelą. Mówisz o obklejaniu jej taśmą. Mhm. Tak, ona przeszła bardzo dużo. W ogóle przeżyła chyba z 2 wypadki samochodowe też. Jest cała po prostu rozklekotana. Tutaj pęknięcie, tu coś tam. Pogubiłam parę części. Skrzywioną ma nóżkę, bo też tam kiedyś jakaś taka była sytuacja. Tu kołek mi wypadł i musiałam dorobić nowy, który mi To nie też... wypadł, tylko to było z wypadku tego najostatniejszego. A, no to dobra. Bo ja jestem takim reanimatorem tej wiolonczeli. Najczęściej ja ją właśnie kleję. Też jak umiem, więc to może nie wygląda jakoś tak, ale działa. Ale Ważne, żeby działa. Podobno te wiolonczele są właśnie, to są najlepsze wiolonczele elektryczne, jeśli chodzi o ten, więc brzmi całkiem nieźle, brzmiała, bo teraz troszeczkę już jest faktycznie ten dźwięk taki... Ale jest Kasio odporna, więc dlatego polecamy. Tak, przetestowałam na wszystkie możliwe sposoby, po prostu chyba tylko w wodzie jeszcze nie było, tfu.
A tak poza tym, no, tej wiolonczeli używam na koncertach, zresztą mogliście to na pewno zobaczyć. Używam też jej w studio i do różnych nagrań, ale ostatnio zaczęłam częściej używać tej akustycznej swojej, ponieważ do takich ładnych, klasycznych Została brzmień wyremontowana. i też została, ale to zaraz o tym opowiemy, do ładnych, klasycznych brzmień jednak mimo wszystko akustyczna wiolonczela dużo lepiej się nadaje. No. A ja tylko mogę, że wtrącę ciekawostkę taką, ponieważ kiedy nagrywaliśmy w studiu tą wiolonczelę, to robiliśmy tak zwany rewiolonczelling. Tak, przy Swantewicie to było. Mhm. I przy mniejszym źle też. Tak? I to jest na dwa sposoby, tak. Przy Swantewicie Kasia grała w ten sposób, że wiolonczela była przytknięta do kontrabasu, a mikrofony zbierały dźwięk z kontrabasu, żeby uzyskać ten taki akustyczny charakter. Przy mniejszym źle zrobiliśmy jeszcze inaczej, bo nagraliśmy liniowo sygnał z wiolonczeli, który potem był przepuszczony przez głośnik przytknięty do kontrabasu od strony tylnej płyty, a z przodu był ten kontrabas nagłośniony, tak jak prawdziwy kontrabas, i w ten sposób uzyskiwaliśmy takie charakterystyczne brzmienie, które możecie podziwiać na płytach Mniejsze Zło i Swantewit. I po tych eksperymentach, które były bardzo fajne i ciekawe, jednak okazało się, że szybciej i łatwiej jest po prostu nagrać na akustycznej wiolonczeli. Tak, ale ta się też przydaje właśnie w momencie, kiedy potrzebuję zagrać coś na przesterze, jakieś takie mocniejsze, bardziej energiczne, bardziej, jak to się mówi, brutalniejsze brzmienia, to wtedy jest idealna, do tego się nadaje. Ja gram na stojąco, a wzięło się to stąd, ona nie jest tak jakby fabrycznie przystosowana do tego, po prostu to jest nasz system, który sami żeśmy stworzyli, bo kiedyś to tak pomyśleliśmy, że fajnie by było, gdybym grała na stojąco, miałabym więcej możliwości ruchu i w ogóle wszystkiego, fajniej by to wyglądało, ale jakby to zrobić, ja tak sobie myślałam, że no nie, ale podpatrzyliśmy u SSOGE, czyli Silent Stream of Godless Elegy, u takiego zespołu, który bardzo, bardzo lubimy. Ja osobiście bardzo uwielbiam ich muzykę. I podpatrzyliśmy, że tamtejszy wiolonczelista właśnie gra na stojąco i stwierdziliśmy, aha, czyli się da, tylko jak? Więc zaczęliśmy kombinować, kupiliśmy paski, tam ogląd gitary, przymocowaliśmy tu, tam, siam. I dzisiaj voilà, mamy taką wiolonczelę. Pamiętasz, Kasiu, ale jeszcze wcześniej zamówiliśmy kiedyś statyw taki specjalny. Pamiętam, bo on był koszmarny, więc Sam bardzo dobrze pamiętam, ponieważ jego wadą bardzo dużą było to, że nie była wiolonczela stabilna na nim, więc ciężko się bardzo grało. Ale za to Kasia mogła biegać wokół niej, tańczyć, dobiegiwać, tak, czego nie robiła, bo akurat wtedy graliśmy na małych scenach. To raz, a dwa, że właściwie to nie miałam powodów, żeby biegać, bo też graliśmy taką muzykę bardziej... Nie śpiewałaś jeszcze. Jeszcze nie śpiewałam, także w ogóle bez sensu. A teraz mogę biegać po scenie, nie jest to najwygodniejsze na świecie, ale działa, więc jest okej, więc jest spoko. Przez wiele lat grałam Przez wiele lat grałam smyczkiem, który tuż po zakupieniu pękł mi w jednym miejscu. Sam. Z moją małą, niewielką pomocą. No i potem Mikołaj mi naprawił ten smyczek, ale pojechaliśmy do Czech na koncert i... Ale chciałem powiedzieć, że to moje klejenie wytrzymało, nie wiem, z 10 lat chyba. To nie twoje właśnie. Nie, ale oba klejenia, tylko że to pierwsze wytrzymało 10 lat, po czym w Czechach puściło i to już puściło bez Kasi Dobra, udziału. ja to pamiętam inaczej zupełnie. Puściło i wtedy Czech nam uratował, ponieważ koncert nie mógł się odbyć i było hasło, że szmicek nie działa. Tak, szmicek. Zabrali nam ten smyczek, polecieli gdzieś, my tak czekamy. Nie było ich z godzinę. Godzina, dwie i co jest w ogóle? Zabrali smyczek, poszli. I zrobili takie, wiecie, jak kiedyś dawno ludzie mieli złamane nogi i w łupki im wsadzali, to tak właśnie wsadzili w łupki smyczek. I to już tak zostało i on drugi raz klejony jeszcze był z obciążnikiem i to kolejne 10 lat czy więcej wytrzymało. Ale przecież nawet tyle nasz zespół nie ma, to jak ci się już 20 lat ponad. A ile ma nasz zespół? Nie ponad. Dobra, to już są szczegóły nieważne. W każdym razie ten smyczek był klejony i tam w ogóle miał na końcu takie coś i to dziwnie się z tym grało w sumie. To teraz jak sobie pomyślę, że właściwie powinnam to wymienić, ten smyczek, ale co tam, my tak mamy często, że coś się zepsuje, to skleimy i gramy dalej, nie?
Więc dopiero od niedawna mam zupełnie nowy smyczek, którym gra się super, a tamten po prostu przeszedł już do Muzeum. Tak, do muzeum. Zbieramy rzeczy do naszego muzeum, które zamierzamy założyć kiedyś. No, to taka krótka historia z Czech. To jest moja wiolonczela akustyczna, która przeżyła ze mną wiele, wiele lat w szkole muzycznej. Używamy jej teraz do nagrań studyjnych i na żywo raczej nie używam jej ze względu na to, że akustyczną wiolonczelę razem z perkusją ciężko nagłośnić, więc po prostu sobie leży tutaj i ja gram na niej od czasu do czasu. Grałam na niej na samym początku, kiedy byłam w Percivalu. Pierwsze jakby tam nagrania były właśnie na tej wiolonczeli realizowane, a potem jakoś tak się stało, że raz, że kupiłam właśnie tamtą elektryczną wiolonczelę, a dwa, że ta po prostu gdzieś tu pękła, więc tak leżała, gdzieś tam na ścianie wisiała przez wiele lat i poszła w odstawkę. A potem stwierdziliśmy, że kurczę, może fajnie by było jednak przywrócić ją do życia. Oddaliśmy ją do lutnika I tutaj ciekawostka, bo to był Kamil, który nam już opowiadaliśmy, zrobił w Gęśle. Tak? Tak, pozdrawiamy Kamila Ale to było i dużo jeszcze raz później. przypominam pomysł, że może go pokażemy, jak robi instrumenty. Bo to nie mówisz o tym, bo ja mówię o tym momencie, kiedy ona u Ciebie na ścianie wisiała i To wtedy cały czas jeszcze była w Lubinie. zepsuta. Nigdy I to nie też była wtedy nie była robiona? Nie. Rozmawialiśmy o tym, że ją zrobimy i w końcu pojawił się Kamil i powiedział, że spoko, on takimi rzeczami się No zajmuje. dobra, to przy A okazji myśmy, strzygi dobra, chyba to ją. bierz i To rób. było przy okazji strzygi? Tak, przed strzygą. Przed strygą, czyli na płycie strzyga ona była nagrana jakby pierwszy raz po tych wielu, wielu latach. I teraz używamy jej bardzo często, bo okazało się, że całkiem fajnie brzmi. I super, zwłaszcza na przykład na akustycznych tych rzeczach, czyli w Percivalu się świetnie sprawdza. W Schuttenbachu łączymy ją właśnie z brzmieniami z elektrycznej wiolonczeli, więc jakby... No właśnie, bo tutaj mogliście się zdziwić, co elektryczne instrumenty, a my gadamy o akustycznych, ale chodzi o to, że po prostu w Schuttenbachu też jej używam i jest To jakąś może taką mieć takie moją... uzasadnienie, że odkąd ją masz, odkąd w ogóle grasz w Percivalu, bo przecież uczyłaś się na niej w szkole muzycznej Tak. jeszcze i przyszłaś najpierw z tą wiolonczelą i Tak. też ją obklejałaś, to też będzie na zdjęciu, to my staraliśmy się ją zelektryfikować. Różne były pomysły na początku, bo nie było jej słychać przy perkusji, albo się wszystko sprzęgało i wymyślaliśmy jakieś przystawki piezoelektryczne, mikrofony takie, śmakie. Oczywiście nie było nas wtedy stać na porządny mikrofon, który by to nagłośnił, a jest to możliwe, bo można zobaczyć chociażby przy okazji zespołu Apokaliptika, że da się. Ale my nie mieliśmy wtedy dostępu do aż takiego sprzętu, chociaż z drugiej strony wiolonczela Yamaha nie jest jakoś specjalnie tania, więc... No ale poszliśmy na całość po prostu, stwierdziliśmy, dobra, skoro gramy metal, to wiolonczela musi być elektryczna i Kasia nabyła Yamahę, właściwie mama Kasi nabyła Yamahę i ta Yamaha okazała się hiciorem, ponieważ idealnie się sprawdza do metalu. No i tak to właśnie wygląda. Dlatego to jest prawie elektryczna wiolonczela, która w końcu na stare lata może zostać akustyczną na legalu. Tak.
Całkiem niedawno mogliście to oglądać w Nie kręć tego. Braliśmy udział w takim bardzo ciekawym wydarzeniu, gdzie wraz z baletem z Lwowa i z mnóstwem innych wykonawców uczestniczyliśmy w pewnej takiej interpretacji Jeziora Łabędziego. A my Jezioro Łabędzie graliśmy już na samym początku, na swoim pierwszym demo umieściliśmy ten utwór, więc teraz tak postanowiliśmy odświeżyć, przypomnieć Wam. Gitary. To jest oczywiście Gibson Flying V. To jest gitara, która bardzo, bardzo łączy się z metalem, jest właściwie wizytówką metalu, bo ja odkąd pamiętam, jak pierwszy raz widziałem jakieś kapele metalowe, to zawsze któryś gitarzysta grał na takiej gitarze. Pierwsze moje ulubione zespoły, tu się przyznam, niestety jest to też Metallica, nagrywały płyty na takich gitarach. No i mój najulubieńszy zespół Mercyful Fate, przecież jeden z gitarzystów to klasycznie nie pojawia się z niczym innym, tylko z taką gitarą. Ale co ciekawe, bo jak wiecie, do gitarzystów teraz mówię, jak wiecie, gitarzyści, to świat gitarzystów, gitar dzieli się na dwa obozy, na tak zwanych stratocasterowców i na gibsonowców. Ja myślałem, że jestem stratocasterowcem. Miałem jedną z pierwszych gitar, miałem takiego meksykańskiego Fendera Stratocastera. No i chciałem metal na tym grać i pocieszałem się, że przecież są tacy gitarzyści jak Malmsteen albo inni. I błąd, trzeba było od razu przenieść się na Gibsona, ponieważ to jest gitara do metalu. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to swoją przygodę z gitarą elektryczną zacząłem od gitary firmy Defil, czyli dolnośląska fabryka instrumentów lutniczych, która mieści się w mieście, w którym mieszkam. I to była gitara Kosmos. Tak się nazywała, Kosmos. A gitary Kosmos to była taka perfidna, taka bezczelna zżyna właśnie z Gibsona. Oni zmienili tylko to, że tutaj wycięli taki po łuku wycięli tą część dolną, a poza tym to się z wyglądu i mniej więcej z budowy nie różniła, poza tym, że kompletnie, ale to kompletnie jakościowo nie odpowiadała nawet w 5%. Ale na tej gitarze uczyłem się grać i ogromny sentyment do niej mam. Przerobiłem ją potem na coś zupełnie niewyglądającego jak Kosmos i sprzedałem. I taki apel, może ktoś gdzieś kiedyś kupił gitarę, która już nie wyglądała potem jak Kosmos, tylko bardziej jak jakiś Jackson czy inna taka gitara. Bardzo ładna, czarna, z lakierem termoutwardzalnym. Ale wiadomo, że to był Kosmos. Może ktoś ją nabył i ma, to napiszcie, jak się sprawuje, czy w ogóle jeszcze żyje. W każdym razie po wielu latach pogodziłem się z tym, że jednak jestem Gibsonowcem, a nie stratocasterowcem i dobrze mi z tym i gram sobie właśnie na takim Gibsonie. Jestem bardzo zadowolony. Nadałem jej nawet imię, ale nie powiem jakie, bo to już trochę takie psychopatyczne jest, nie? To nie będę zdradzał aż takich szczegółów. Aha, i jak stroje, bo wielu z Was się pyta, jak stroje, bo doszukujecie się pewnie jakiś nie wiadomo czego. A ja jestem starej daty, jak już zdradziłem, uczyłem się na Defilu, więc jak ja mogę stroić gitarę? No jak? Pomyślcie. Jak zaczynałem grać na gitarze, był tylko jeden rodzaj strun. Grube. I do niczego. I nie dało się ich przestrajać do jakichś dziwnych tonacji. Więc po prostu w E, ja wszystko gram w E. Bardzo rzadko przestrajam gitarę, czasami najniższą E przestrajam do D, jak trzeba coś w nagraniu uzyskać, jakiś specjalny efekt, ale tak to gram w E i wszystkie gitary mam w E nastrojone. Wiąże się to też ze skalą głosu Kasi i z wiolonczelą, z tym jak wszystko mamy opaździerzone na wiolonczeli. No bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o jakimś przestrojeniu, to byłaś bardzo Ale na nie. ja mogę, tylko chodzi o to, jeżeli mi zmienisz tonację utworu, to No ja i muszę właśnie wszystko to o tym robić mówię. od nowa, tak? No o tym mówię, że dlatego nie zmieniamy i gram w E. Ty sobie zmień co chcesz, sobie to. Strunę najwyższą to zawsze dziesiątki zakładam i najniższe 58. No już wszystko powiedziałem, co tylko mogę powiedzieć.
Także tego. A, i gram na strunach. Na jakich ja gram strunach? Frącek polecił. To wam powiem w następnym odcinku, jak zapytam Frącka. Nie no, żartuję. To są te, no... jak one się nazywają? Wyleciało mi z głowy. Napiszcie w komentarzu. Te struny, na których gram, momencie mnie to muszę sprawdzić. Wytrzymałości, ale na przykład... Eliksir. To one, te eliksiry są takie średnie. Na eliksira gram, przypomniałem sobie, już nagrywasz? Na eliksirach. I one są wytrzymałe, właśnie trzymają mniej więcej równo te parametry. Nie są jakieś super, nie wiadomo jakie na początku. Czasem jak się założy inne struny do nagrania, na przykład są takie dźwięczniejsze wyraźnie, ale w połowie utworu już przestają być dźwięczne, więc to bez sensu zupełnie jest. A eliksiry tak w miarę są średnie takie. Spoko. No i nie są bardzo drogie. Chociaż teraz już... Nieważne. W każdym razie, druga gitara. Odczuwam do niej bardzo ogromny sentyment, ponieważ to była pierwsza gitara, którą kupiłem, kiedy taki postanowiliśmy popracować nad swoim imidżem w Percivalu Schuttenbachu, bo wcześniej to się zajmowaliśmy tylko muzyką i miałem gitarę Witkowskiego. Bardzo fajna, bardzo fajnie brzmiała, ale kompletnie nie wyglądała. To był, tak już mówiłem wcześniej przy okazji Gibsona, to był Strat taki. To była gitara jakby robiona na wzór gitary Eryka Claptona. Brzmiała super, ale była złota i do metalu kompletnie. Więc następną gitarę, jaką kupiłem, postanowiłem wybrać pod kątem wyglądu. Nieważne, bo chodziło mi o to, żeby wyglądać na scenie. No i co wybrałem? Proszę bardzo. Nie może być bardziej metalowej gitary. BC Rich i to jeszcze w wersji Kerry'ego Kinga. Więc bardzo fajna gitara, 24 progi ma, można tutaj naprawdę się wyżyć, pitoląc solówki ile wlezie. Bardzo fajnie mi się zawsze na niej grało i długo graliśmy z tą gitarą, nie? Na koncertach. No ale muszę powiedzieć, że brzmieniowo no, przegrywa on nieznacznie, ale przegrywa jednak z Gibsonem. Gibson to ma to takie coś, co po prostu robi metal, no. A to fajnie wygląda. I dalej ją mam właśnie w tym celu głównie. Także jak chcę sobie powyglądać, to wtedy... No i oczywiście czasem trzeba zapitolić taką wysoką solóweczkę, no to na Gibsonie tego nie dam rady zrobić. I też jej nie przestrajam w E normalnie, cisnę w E. Wajchę mam, właśnie tu jest, w tych gitarach jest jeden z lepszych mostków, które polecam. Ja też, tak jak już mówiłem, uczyłem się jeszcze na defilach, więc nie bardzo jestem fanem wszelkich Floydrozów i innych takich. To się zresztą kojarzy z pewną czynnością, więc... Więc nigdy nie używałem, bo jestem zdania, że większość z tych rzeczy można zrobić palcami i to zawsze wszystkim podkreślałem. Ale jeżeli czasem jest rzecz, którą fajnie byłoby zrobić wajchą, to polecam ten mostek, ponieważ on się nie rozstraja tak jak wszystkie Floydrozy, z jakimi miałem do czynienia, się rozstrajają 500 razy bardziej niż ten mostek, a w dodatku można go zablokować, dzięki czemu gitara zachowuje się jakby była ze stałym mostkiem, co jest bardzo fajne, bo się ładnie przenoszą drgania na płytę i wszystko się zgadza. Mostek jest Kalera, zdaje się. Tak? No nie widzę, bo miałem. Także ta gitara jest moją drugą gitarą obecnie i bardzo ją polecam. I co? Aha, jest bardzo istotne, że ten akurat model jest zrobiony z jednego kawałka drewna. Jak widzicie, nie łączy się szyjka z korpusem, tylko po prostu jest wydłużony gryf. Właściwie to są doczepione skrzydełka do gryfu. Czyli to jest gryf ze skrzydełkami. Oni nie widzą, ale ja widzę, faktycznie tak jest. Potwierdzam. I to jest bardzo fajne, bo jest dłużej wybrzmiewa gitara, bardzo fajnie brzmi. Aha, i ja wymieniłem w stosunku do oryginału, tu były dwie przystawki EMG, ja wsadziłem tu przystawkę DiMarzio chyba. Znaczy nie ja osobiście, tylko taki profesjonalny wymieniacz przystawek to zrobił. I dzięki temu troszeczkę więcej tego metalu w metalu jest na tej gitarze teraz niż wcześniej, bo mimo, że wszyscy chwalą ten system aktywny EMG, to jednak taka pasywny humbucker daje więcej
też ci, co nie są gitarzystami, totalnie się zgubili, nie wiedzą o czym mówię. Staram się używać jak najmniej takiego języka, ale się nie da. Więc, a ci, co są gitarzystami, to pewnie teraz są w 7. niebie, że mogą się dowiedzieć, że tak, mam tutaj Di Marzio i pasywną przystawkę i ona robi fajne dż, do dż. Ale i tak lepsze dż robi Gibson, więc tak to sobie uzupełnię. Słuchajcie, teraz mega ciekawostka. Pokażemy Wam gitarę basową, która jest z nami od początku istnienia zespołu. Na początku, jak już mówiliśmy w którymś odcinku, zakładała z nami zespół moja siostra, która grała właśnie na tym basie. Jest ciekawa historia związana z tą gitarą, bo to jest polska firma, GMR. Nie wiem, możecie w komentarzach odpowiedzieć, czy jeszcze robią gitary, czy już nie ma tej firmy. W każdym razie ten konkretny bas jest bardzo wyjątkowy, niesamowicie brzmi. Weszliśmy w jego posiadanie w ten sposób, że człowiek, który go miał pierwotnie, potrzebował pieniędzy bardzo i na chwilę ją zastawił, ale dosłownie na chwilę, a w tym czasie moja siostra przyszła i kupiła tego basa. I on chciał potem od niej odkupić, ale ona mu nie sprzedała. A potem jak odeszła z zespołu, to zostawiła nam ten bas i potem my od niej kupiliśmy. Do dzisiaj nie wiemy, czy wszystko zapłaciliśmy, ale została z nami ta gitara i nagraliśmy na niej całkiem sporo płyt, bo na pewno Reakcję Pogańską, na pewno pierwsze 2 dema, na pewno Swantewit i na pewno Mniejsze Zło, chociaż Mniejsze Zło to już nie Mniejsze kończę. Zło to już wtedy Frącek wkroczył i ze swoim basem. Tak, z innym zupełnie. Ale to jest bardzo fajna gitara, taka dla szybkobiegaczy, bo ma wąziutki gryf, bardzo się na niej fajnie gra i nagrywałem na niej ja, nagrywała Kasia, koncerty też graliśmy, przez chwilę Chris na niej grała, Asia na niej grała, wszyscy na niej grali. Tak, ona jest naprawdę fajna i zwłaszcza jeżeli dla kobiet, które, no wiadomo, że zawsze tam troszeczkę mniejsze te rączki mamy, a jest bardzo fajna, wygodna, przyjazna Lekka. i lekka też, więc Jak na bas naprawdę oczywiście, no to- super instrument, świetny instrument, bardzo fajnie się gra, też ćwiczyłam na nim, przez jakiś czas miałam taką wkrętkę, że więcej grałam i dlatego, to było w czasie, kiedy na Swantewita nagrywaliśmy, to ja tam nagrałam jedną solówkę, pochwalę się, solówkę z utworu Zawieść Buby. Ta w środku solówka to ja właśnie nagrałam ją. Także mam zaliczone. A resztę basów ja nagrałem, Tak. ale też na tej gitarze. Tak, tak. I jest z nami od początku i teraz już nie używamy go w sumie, ale Znaczy, jak jest potrzeba, żeby nagrać do jakiegoś dema czy coś, to fajnie mieć taką gitarę na tak zwanym podorędziu. Możecie napisać w komentarzach dla Kasi, jak po angielsku będzie mieć gitarę na podorędziu. Sam nie wiem, czy po polsku to jest dobrze. No nieważne. Jeszcze mamy jeden instrument, o którym chciałbym powiedzieć. Wyszedłem z kadru, tak? Z tym, że nie jest on elektryczny, no ale jak już mówimy o nagraniach w Schuttenbachu, to trzeba powiedzieć o gitarze klasycznej. Nie jest to jakiś super, hiper instrument. Kupiłem go na targu. Jeszcze w czasach, kiedy były takie targi, wiecie, targowiska, na ręczników się płyty układało i inne różne dziwne rzeczy sprzedawało i ktoś sprzedawał gitarę za, pamiętam, 400 zł z futerałem. Ten futerał, kupiłem ją dla futerału, bo właściwie gitara to wiedziałem, że będzie jakaś taka, ale właściwie się uprzeć, odpowiednio w odpowiedniej pozycji nastroić, to daje radę, nie? Także czasem jej używamy do nagrań jakichś takich totalnie dodatkowych. No, poza tym mamy jeszcze mnóstwo gitar elektrycznych w różnej fazie rozwoju, ale o tym opowiemy w innym odcinku. Być może opowiemy w ogóle na przykład o defilu, bo dużo z tych gitar jest z defilu. Może zaprosimy jakiegoś gościa, który też ma jakieś gitary z defilu i zrobimy bardziej odcinek o dolnośląskim lutnictwie. A na dzisiaj myślę, że tyle informacji Wam starczy. Jeżeli czegoś ważnego, a co chcielibyście wiedzieć, nie powiedzieliśmy jak do tej pory, no to piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. W następnych odcinkach na pewno do nich się odniesiemy.